1:35 w nocy to już trzecia książka z Fazbear Frights. Wyszła po polsku jakieś 3 tygodnie temu, pora zaczniemy sobie umawiać. Tak ogólnie z newsów Fazbear Frights seria już powoli zbliża się do końca, bo wiemy, że wyjdzie łącznie 11 książek, a także bonusowa 12 z historiami, które wcześniej nie przeszły. Więcej nie będzie. Ostatnia będzie dostępna tylko w zestawie, ale będzie można ją też kupić osobno cyfrowo. Ciekawe jak to zostanie rozwiązane w polskim wydaniu, może być zupełnie inaczej, ale tak czy tak po angielsku wyszło już 7 książek, a do końca roku wypuszczą wszystkie 11. Nie wiadomo jak to jeszcze będzie z tą 12, kiedy będzie dostępny zestaw. Pewnie też do końca roku albo na początku 2022. Tak to wygląda. I żeby dogonić angielskie wydanie, pora na trzecią książkę. Jej motyw to samotność. Bohaterowie nie próbują niczego osiągnąć, niczego zmienić, jak to było w poprzednich książkach, ale są po prostu samotnymi ofiarami zaatakowanymi przez nadprzyrodzone siły. Tytułowa historia 1:35 w nocy to historia Delilah. Jedno z trudniejszych imion do przeczytania, jak Devero ostatnio, więc pamiętajcie, Delilah. Delilah ma trudne życie. Jej rodzice zmarli, kiedy miała 11 lat, trafiła do różnych rodzin zastępczych. W jednej z nich zaprzyjaźniła się z Harper, swoją przybraną siostrą, która też była adoptowana. Kiedy dorosła, poznała Richarda, pobrali się, ale później rozwiedli, bo Richard ją porzucił dla innej. Delilah chodzi do psychologa, stara się radzić ze swoim życiem, ale nie radzi sobie z tym wszystkim sama. Praca na zmiany, nieregularne godziny pracy rozwaliły jej zegar biologiczny. Mało śpi, jest wiecznie wyczerpana. Dużym problemem jest też sąsiadka Mary, trochę szalona, straszna optymistka, co niezbyt dobrze działuje na Delilah. Ściany w ich bloku są strasznie słabe i codziennie wszędzie słychać piosenki Mary. Historia Delilah zaczyna się pewnego dnia, kiedy jej budzik przestaje działać i zasypia na swoją zmianę. Jej szef był dosyć wkurzony, znalazł zastępstwo, ale kazał jej przyjść na następną zmianę za parę godzin. Chętnie wróciłaby do łóżka, ale ryzykowałaby spóźnienie na drugą zmianę, więc pobiegała, zrobiła zakupy, a potem trafiła na ciekawą garażową wyprzedaż. Znalazło tam lalkę stworzoną przez Fazbear Entertainment. Ta z okładki, brązowe kręcone włosy, wyraźne policzki, niebieskie ubrania, wszystko na 60 cm lalce. Ta lalka przypominała Delilah, jak wyobrażała sobie swoją własną córkę, którą mogłaby mieć, gdyby Richard jej nie zostawił. Córka miała mieć na imię Emma, a lalka przypadkowo nazywała się bardzo podobnie Ella. Ella była starym robotem, ale miała masę skomplikowanych funkcji, podawanie napojów, testy psychologiczne. Nie było to realistyczne jak na tamte czasy, ale tak czy tak żadna z tych funkcji nie działała. Ella była wyłącznie zegarkiem i budzikiem. Akurat tego Delilah potrzebowała, więc ją kupiła. Jej zmiana była o 14, więc ustawiła budzik na 13:35, żeby zrobić sobie 2-godzinną przerwę i jeszcze mieć szansę się przygotować. Ale budzik nie zadzwonił. Dostała przez telefon ochrzan od szefa. Zawiedziona Delilah poleciała do pracy, po drodze wyrzucając Ellę, bo jej jedyna funkcja nie zadziałała. Przetrwała swoją zmianę, wróciła do domu spać, ale nie wiedzieć czemu obudziła się o 1:35. Patrząc na godzinę zorientowała się, że pewnie po prostu źle nastawiła Ellę na 1:35 AM zamiast PM, dlatego budzik nie zadzwonił. Zrobiło jej się trochę żal lalki, ale nie na tyle, żeby jej szukać. Postanowiła odzyskać ją rano, ale było jej wszystko jedno, szybko o tym zapomniała. Na lunchu z Harper ta zachęcała Delilah, żeby odzyskała Ellę, bo nawet jeżeli nie działa, może być warta dla kolekcjonerów, ale niezbyt to było dla niej przekonujące. Jednak następnej nocy znowu obudziła się o 1:35 z powodu jakichś szeptów. Doszła do wniosku, że Ella jest włączona i dzwoni o każdej 1:35 i to ją budzi. Poszła sprawdzić kosz, ale było pełne brudów, co ją zniechęciło do dokładnego przeszukania. Uznała, że budzika nie ma, że to tylko przypadek, ale obudziła się tak samo 3. raz. Teraz była już pewna, że to wina Ellie, ale zorientowała się, że to koniec jej problemu, bo jutro wywożemy śmieci, lalka zniknie, ale obudziła się tak samo 4. raz. Nawet gorzej, bo wydawało jej się, że Ella grasuje jej po domu. Najgorsze w tym wszystkim było to, że każdy bodziec, który budził Delilah, nie istniał. Skrzypiały drzwi, które nie miały prawa skrzypieć, bo były zamknięte na klucz. Delilah widziała, albo słyszała, albo czuła coś, co nie istniało. Doprowadzało ją to do szału. Próbowała różnych rzeczy, żeby rozwiązać swój problem. Chciała porozmawiać z poprzednią właścicielką tej lalki, ale dom, z którego kupiła budzik, był pusty. Domyśliła się, że zrobili garażową wyprzedaż z powodu przeprowadzki. Próbowała porozmawiać z Harper. Chciała się dowiedzieć, czy może Mary widziała, jak wrzucała lalkę do kosza i ją wyciągnęła, ale tak nie było. Po paru następnych 1:35 włamała się do domu Mary, ale nic tam nie znalazła. Postanowiła przenieść się na nocną zmianę, żeby o 1:35 być w pracy, być przytomna, ale nawet tam Ella ją straszyła. Delilah widziała ją dosłownie przed oczami i swoim zachowaniem straszyła klientów i pracowników. W końcu została zwolniona za swoje zachowanie, ale nie obchodziło jej to zupełnie, bo jedynie martwiła się Ellą. Poleciała do Harper na noc, ale nawet tam robot ją dopadł. To już były tygodnie 1:35, więc Delilah traciła zdrowy rozsądek. Oskarżyła Harper, że to jej wina, że się z niej nabija, ale jej argument nie miał żadnego sensu. Następnego dnia Harper próbowała zapomnieć o sprawie, ale Delilah odjechała.
włóczyła się samochodem po mieście i zarezerwowała pokój w hotelu na 3 noce, ale i tam Ella ją znalazła. Następnego dnia postanowiła być ciągle w ruchu, o 1:35 jechać prosto przed siebie samochodem, ale nawet wtedy usłyszała otwierające się drzwi samochodu, choć nic takiego się nie wydarzyło. Wyleciała z samochodu na uliczkę, z boku zaczęła uciekać, wleciała na jakiś plac budowy, wskoczyła do szybu wentylacyjnego i zaklinowała się. I poczuła, że nikt jej tam nie znajdzie, więc sprawiło jej to ogromny spokój. Tak kończy się jej historia. Historię bez szczęśliwego zakończenia. Naprawdę tym gorzej, że zaczynało się coś jej w życiu układać. Szef dał jej zmianę od tej samej godzinie przez cały tydzień, co miało pozwolić jej odzyskać jakieś tempo życia, spać normalnie. Naprawdę robiła co mogła, żeby ułożyć swoje życie, ale to wszystko posypało się z powodu głupoty, którą była Ella. Nie dawało jej chwili spokoju, a ta naprawdę sobie z tym nie radziła. Bo nie wydaje mi się, że Ella chciała ją skrzywić w jakiś sposób. To nie była zemsta, to był po prostu nienormalny, nawiedzony robot, który za wszelką cenę budził ją o 1:35. Gdyby Delilah wiedziała, co się dzieje, byłoby to wciąż irytujące dla niej, ale pewnie nie aż tak przerażające. Ella zniszczyła ją psychicznie, a niby tego nie chciała. Mi osobiście pasowałby taki mocny budzik, który na pewno cię obudzi, ale chciałbym mieć na nim jakąś kontrolę i móc to wyłączyć, jeżeli zacznie przeszkadzać. Żeby dzwoniło o normalnej godzinie, nie o 1:35. Co jednak ważne, to wydaje mi się, że Delilah naprawdę, szczerze, była samotna. Miała przyjaciół, miała szefa, z którym miała dobry kontakt, miała przyjaciółkę i im obu zależało na sobie nawzajem, ale w momencie kryzysu naprawdę wszyscy się od niej odwrócili. Wszyscy uznali ją za wariatkę, ale nie chcieli zrobić z tym nic dalej. Jeżeli miałbym gdzieś skategoryzować tę historię, to jest ta, w której jest mało FNAF-a. Ella oczywiście pojawia się bardzo wcześnie, ma dużą rolę w tym wszystkim, ale mimo wszystko mało jest jej tutaj. Historia jest o osobie, która słyszy dźwięki, powoli traci zmysły i gdyby zignorować paranormalny element, wciąż byłaby tą samą osobą, która słyszała głosy, nie trzymała pomocy, zwariowała. Nawet jeśli oszalała, można, a nawet trzeba takiej osobie pomóc, a nie ją odrzucać w taki sposób. Cała historia według mnie nie była taka dobra, pomysł ciekawy, ale w pewnym momencie zaczęło się to wszystko powtarzać. Ma to swój sens, ale nie czytało się tego jakoś bardzo ciekawie. Kobieta słyszała głosy, dźwięki, widziała rzeczy, tyle. Rozumiem, że historia wyjaśniała jej powolne załamanie psychiczne, ale według mnie trochę za długa była. Jest też jeden ciekawy element tej historii, ale nie będzie dla was znaczył nic konkretnego, póki nie zaspoileruję paru rzeczy, więc poczekajcie, wrócimy do niego w przyszłych odcinkach. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za oglądanie, powiedzcie jak się wam podobała historia Ellie, a póki co do zobaczenia w następnych odcinkach. Teraz będzie parę faktycznych teorii, bo ostatnio było tego mało.